Kiedy myśli się o Albanii, większość osób widzi plaże, góry i turkusowe morze. A tymczasem między skalistymi wzgórzami, nad zatokami i wysoko nad miastami stoją twierdze, które przez setki lat pilnowały ważnych szlaków, a dziś potrafią całkowicie zmienić plan podróży. Podczas naszych wyjazdów trafiliśmy do miejsc, gdzie za kamiennymi murami nadal toczy się codzienne życie, gdzie po zwiedzaniu można wskoczyć do morza albo usiąść i przez kilka minut po prostu patrzeć na widoki. Dzisiaj zabieramy Was do 10 albańskich zamków i twierdz, które naprawdę zrobiły na nas wrażenie. Na wzgórzu nad Borsz znajdują się ruiny, które wiele osób zwyczajnie omija. A szkoda, bo właśnie stąd można spojrzeć na okolice z zupełnie innej perspektywy. Kiedy dotarliśmy na górę, od razu zwróciliśmy uwagę na to, jak bardzo cisza tego miejsca różni się od plaż położonych poniżej. Sam spacer nie jest długi, ale widoki wynagradzają wysiłek. Kiedy skończycie zwiedzanie, kilka minut później możecie znaleźć się na cudownej, ciągnącej się kilometrami plaży z krystalicznie czystą wodą. W Borsz mamy ruiny zamku Sopot. Ale molo tutaj nie ma. Jesteśmy 320 metrów nad poziomem morza i widoki stąd są po prostu rewelacyjne. Myślałam, że wstęp będzie kosztować tak jak większość zamków tutaj, bo tak obserwujemy, że nieważne czy ruiny, czy lepiej zachowany zamek, to wszędzie zbierają po 300 leków, a tutaj niespodzianka, wejście jest za darmo, nie ma w ogóle stoiska, w którym można byłoby zbierać jakiekolwiek opłaty. Podjechać możecie asfaltem prawie pod sam zamek. Potem będzie taki naprawdę mini parking. No i stamtąd już trzeba z buta sobie wyjść tutaj w górę, a warto. Twierdza Kanine znajduje się wysoko nad Vlorą, dzięki czemu przez lata kontrolowała okolice i wybrzeże. Kiedy weszliśmy na teren zamku, pierwszą rzeczą, która przyciągnęła naszą uwagę, nie były nawet mury, ale widoki, rozciągające się niemal po horyzont. Stąd doskonale widać całą Vlorę, zatokę i największą wyspę Albanii, dlatego naprawdę warto zatrzymać się tutaj na dłużej. To miejsce daje poczucie, jakby od setek lat obserwowało wszystko z góry. Z tej perspektywy może się wydawać, że Vlora to kawał drogi. Natomiast to jest zaledwie 3 km, więc jeśli będziecie stacjonować tutaj na dłużej i lubicie spacerować, to jest fajna traska na spacer. 3 km i obłędne widoki. Dlatego, bo jeśli nie jesteście pasjonatami zamków, ruin, no to pewnie raczej Was tutaj nic nie zachwyci. W sezonie wejście jest biletowane, kosztuje 300 leków, czyli około 3 euro. Petrele należy do tych miejsc, które wyglądają niepozornie na zdjęciach, ale zupełnie zmieniają się po dotarciu na miejsce. Zamek stoi na skalistym wzgórzu niedaleko Tirany i chociaż nie jest ogromny, to jego położenie robi bardzo dobre wrażenie. Kiedy patrzyliśmy z murów na zielone wzgórza wokół, łatwo było wyobrazić sobie, dlaczego właśnie tutaj powstał punkt obronny, a później można wrócić do Tirany albo ruszyć dalej w stronę gór. Zamek Petrela jest to dość szczególne miejsce i miejsce z bogatą historią, bo zamek został zbudowany na 400-metrowej skale już w XI wieku, za czasów panowania tutaj Bizancjum i cesarza Justyniana i odegrał znaczącą rolę, jeśli chodzi o starcie z Normanami, którzy próbowali zdobyć te tereny. Natomiast zamek jest o tyle ważny, że w czasie powstania Skanderbega on był drugą twierdzą pokrój, drugą najważniejszą twierdzą pokrój i obroną tego zamku dowodziła mamica, która była siostrą Skanderbega, bohatera narodowego. Wiele osób przyjeżdża do Himare głównie dla plaż, choć nad całą okolicą góruje miejsce, które zdecydowanie zasługuje na chwilę uwagi. Twierdza wygląda tak, jakby spokojnie obserwowała wybrzeże od bardzo dawna, a jej kamienne uliczki mają zupełnie inny klimat niż nadmorska część regionu. Kiedy spacerowaliśmy w tym miejscu, mieliśmy wrażenie, że czas płynie tutaj trochę wolniej, a po zwiedzaniu najlepiej ruszyć dalej na jedną z pobliskich plaż, bo właśnie one należą do najmocniejszych stron tej okolicy. Zamek w Himare to nie tylko piękne widoki, chociaż te naprawdę powalają, ale także kawał historii, kawał konkretnej historii, bo pierwsze mury obronne zostały tutaj założone już w VIII wieku przed naszą erą przez plemię Chaonów, które w ogóle założyło tą miejscowość Himare. Jak będziecie zwiedzać to miejsce, no to wydawać by się mogło właśnie od tam trochę ruin i nic więcej, natomiast pochodźcie, zagłębcie się tutaj trochę.
Preze to jedno z największych zaskoczeń podczas naszych podróży po Albanii, ponieważ wcześniej prawie nigdy o nim nie słyszeliśmy. Twierdza znajduje się niemal obok lotniska w Tiranie, dlatego może być świetnym początkiem albo zakończeniem całej podróży po Albanii. Kiedy spojrzeliśmy z jej murów, trudno było uwierzyć, jak szeroko rozciąga się widok na góry i okoliczne tereny. A jeśli chcecie zobaczyć to miejsce dokładniej, nagraliśmy też osobny materiał. Kalaja e Prezesi. Jak to mówimy z Michałem u prezesa, choć z naszym prezesem polskim to miejsce absolutnie nie ma nic wspólnego. Chodzi mianowicie o twierdzę w Preze. Twierdza Preze to twierdza z czasów Skanderbega. Zamek w Lerze stoi na wzgórzu, z którego bardzo dobrze widać okolice, dlatego jego lokalizacja nie była przypadkowa. Dzisiaj przyciąga przede wszystkim widokami, które robią naprawdę duże wrażenie, ponieważ z jednej strony zobaczycie Adriatyk i ciągnące się dziesiątkami kilometrów wybrzeże aż po Patok, a z drugiej potężne góry. To miejsce daje poczucie ogromnej przestrzeni, a jeśli chcecie zobaczyć więcej z tej okolicy, przygotowaliśmy też osobny materiał na naszym kanale. Słuchajcie, ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego turyści omijają to miejsce, bo oprócz nas trójka turystów z Ukrainy i tyle. Nie ma tutaj nikogo więcej. A widoki stąd, tutaj, no to jest prawdziwa petarda. Macie widok tutaj na góry, na Adriatyk, na lagunę i na miasto pod zamkiem. Ale jeśli chodzi o lokalizację tego miejsca, to nie jest tak, że tylko ja ją teraz doceniłam. To miejsce zostało zasiedlone już w połowie pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Archeolodzy odkryli tutaj mury miejskie, takie fortyfikacje, pozostałości oczywiście, z V wieku przed naszą erą. Są miejsca, które zapamiętuje się ze względu na historię i są takie, które zostają w głowie przez swoje położenie. Porto Palermo znajduje się na niewielkim półwyspie otoczonym intensywnie niemiecką wodą, dlatego wygląda niemal jak z pocztówki. Kiedy dotarliśmy tutaj po przejechaniu nadmorskiej trasy, od razu wiedzieliśmy, że to miejsce ma wyjątkowy klimat. A po zwiedzeniu można po prostu zejść niżej i wskoczyć do morza. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej tej okolicy, znajdziecie u nas również osobny materiał. Jeśli chodzi o nazwę tego miejsca, no to faktycznie została ona nadana przez włoskich żołnierzy, którzy tu stacjonowali i bardzo tęsknili za domem, więc trochę wspólnego z Włochami faktycznie ma. Co my tutaj mamy? Mamy zamek Alego Paszy. Tych zamków Alego Paszy w ogóle jest sporo na wybrzeżu. Dlaczego? Jak Ali Pasza na przełomie XVIII i XIX wieku podbił całe te tereny wybrzeża Morza Jońskiego od Butrintu aż po Vlorę, no to właśnie budował takie twierdze obronne, które miały za zadanie chronić wybrzeże przed ewentualnym atakiem. Tą twierdzę podobno wybudował przy pomocy francuskich inżynierów i słuchajcie, on chyba też miał coś z garem, bo po tym jak skończyli budować, to ich żeby nie zdradzili sekretów budowy, więc tam chyba też coś tak nierówno pod sufitem było. To miejsce robi ogromne wrażenie już z daleka, ponieważ nad całym miastem dominuje potężna twierdza. Jedna z największych zachowanych twierdz na ziemiach albańskich i jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w Albanii. Majestatycznie wznoszący się nad miastem zamek, wzniesiony w IV wieku, jest świadkiem setek lat historii Albanii i jej walk o niepodległość, co widać w licznych zmianach i przebudowach od podboju osmańskiego pod koniec XIV wieku aż do początku XIX. Dziedziniec raz na 5 lat zmienia się w ogromną scenę jednego z najbardziej popularnych festiwali na całych Bałkanach – Narodowego Festiwalu Folklorystycznego. Po zwiedzaniu warto zgubić się w kamiennych uliczkach Starego Miasta, na Starym Bazarze obkupić się w pamiątki, a w lokalnych restauracjach zakosztować prawdziwych przysmaków albańskiej kuchni. Gjirokastra, czyli miasto 1000 schodów, srebrnych dachów, miasto wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, które na pewno trzeba zobaczyć. I dzisiaj mamy taki smaczek, bo pomimo, że byliśmy tutaj wiele razy, to na zamku jest wieża zegarowa Alego Paszy, która nigdy nie działała, a 2 dni temu udało się naprawić zegar i od tego momentu wskazuje ona aktualny czas, więc nawet mimo tego, że byliśmy tu już wiele razy, to tym razem udało nam się zobaczyć coś nowego. To nie jest zamek, który zatrzymał się w czasie, ponieważ za jego murami nadal toczy się codzienne życie. Ludzie mieszkają tutaj do dziś, działają restauracje, apartamenty i małe uliczki,
po których po prostu spaceruje się bez celu. Kiedy weszliśmy do środka, mieliśmy bardziej wrażenie odwiedzin niewielkiego miasta niż zamku. A jeśli będziecie w Beracie, koniecznie zostawcie sobie czas na spacer po historycznych dzielnicach miasta. Więcej o tym miejscu pokazaliśmy również w osobnym filmie. Tu miasto, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2008 roku. Jest to absolutny hit, jeśli chodzi o Albanię. Jest tu bardzo dużo wycieczek, ale to miasto po prostu trzeba zobaczyć. Albańczycy mówią na nie miasto okien nad oknami albo turyści miastem tysiąca okien. Naprawdę robi wrażenie i ja bardzo polecam Wam przyjechać tutaj przynajmniej z jednym noclegiem, właśnie tak jak zrobiliśmy to my, bo miasto po zmroku ma jeszcze lepszy klimat. Zamek Rozafa to jeden z tych punktów na naszej mapie Albanii, która łączy wszystko. Piękne widoki, legendy, historie i wyjątkowy klimat. Malowniczo położony na wzgórzu, strzeże bramy do miasta Szkodra od wieków, ukazując nam zapierający dech w piersiach widoki na jezioro Szkoderskie, rozległe pasma górskie oraz miejsce, gdzie łączą się 3 rzeki – Drin, Kir i Buna. Mieszkańcy Albanii od lat powtarzają legendę, która alegorycznie ukazuje historię Albanii i jej mieszkańców poprzez poświęcenie kobiety dla jej dziecka i dla dobra ogółu. Zamek Rozafa jest jedną z najbardziej symbolicznych budowli Albanii. A jeśli będziecie nocować w okolicy, niemal u stóp wzgórza znajduje się Camping Legenda, do którego sami wracamy, kiedy tylko mamy okazję. Więcej z tego miejsca znajdziecie także w innym naszym filmie. Widoki stąd są naprawdę cudne. Aż się dziwię, że Michał się nie wtrynia w kadr i nie mówi petarda, petarda, bo naprawdę jest prawdziwa petarda. Tam jezioro Szkoderskie i 3 rzeki – Drin, Buna i Kir. Zamek w ogóle, wstęp na zamek kosztuje 400 leków, więc jak na tak zachowaną twierdzę, uważam, że naprawdę spoko cena. Jest dużo tablic, więc sporo możecie się dowiedzieć, poczytać. Super. Jeżeli planujecie podróż po Albanii, to mamy nadzieję, że te miejsca trafią również na Waszą trasę, bo każdy z tych zamków zrobił na nas ogromne wrażenie. Dajcie znać w komentarzu, które z nich najbardziej chcielibyście zobaczyć na własne oczy, a jeśli chcecie odkrywać Albanię dalej, to na naszym kanale znajdziecie już prawie 30 filmów z tego kraju. Od historycznych miast i górskich widoków po plaże i mniej znane miejsca, do których sami chętnie wracamy. Subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych podróży i do zobaczenia w następnym filmie.